Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test nowej Mazdy 2, tej zupełnie nowej hybrydowej z układem o mocy 116 koni. Samochód ten jest bliźniaczą konstrukcją do Toyoty Yaris i oferuje wręcz spektakularnie niskie spalanie, więc w dzisiejszych czasach z drogą benzyną można go postrzegać za łakomy kąsek. Egzemplarz, który dostałem, jest w środkowej wersji wyposażeniowej Agile i jeszcze trochę doposażonej. Startujemy! Zaostrzające się wymogi dotyczące emisji spalin sprawiły, że producenci muszą szukać różnych ścieżek, aby im sprostać. Jedną z nich jest właśnie dołączenie hybrydowego Yarisa do gamy modelowej Mazdy z jedynie lekkimi modyfikacjami i nazwanie go Mazdą 2 Hybrid. Co warte podkreślenia, dotychczasowa i wyłącznie spalinowa Mazda 2 pozostaje w ofercie i doczekała się nawet na rok modelowy 2022 lekkiej modernizacji, zatem każdy znajdzie coś dla siebie, a osoby poszukujące napędu hybrydowego pod kątem stylistycznym mogą liczyć na bryłę niezmienioną względem Yarisa, co oznacza całkiem ciekawie zaprojektowane nadwozie ze sporą ilością przetłoczeń i pewnym, powiedzmy, napompowaniem, przez co nawet pomimo faktu, że testowany egzemplarz jest w typowo cywilnej wersji, to trochę takiego bardziej zadziornego, sportowego ducha można w nim dostrzec, patrząc chociażby na kształt zderzaków. W odmianie Agile względem bazowego Pure pojawiają się widoczne na nagraniach 15-calowe felgi aluminiowe zamiast stalówek, dochodzi też mały spoiler z tyłu. Lakier metalik wymaga dopłaty 2900 zł. Wnętrze testowanego modelu też nie zostało przerobione poza zmianą loga producenta na kierownicy i również nie jest ono nudne pod kątem stylistycznym, ale brakuje mi w nim jednak trochę tego minimalizmu i uporządkowania kształtów, jakie ma miejsce w, powiedzmy, rdzennych Mazdach. Do klasycznego rozmieszczenia instrumentów pokładowych nie mam za to żadnych zastrzeżeń. Hybrydowa Mazda 2 startuje od kwoty 83 900 zł za wersję Pure i jest to podobna cena co spalinowego odpowiednika 90 koni z automatyczną skrzynią. Oba wcielenia dwójki mają też 3 poziomy wyposażenia, przy czym wzrost ceny hybrydy jest znacznie wyraźniejszy niż spalinowca, bo tam za około 100 000 zł można mieć egzemplarz wyposażony pod korek, a w przypadku wersji z układem elektrycznym cena ta rośnie do około 110 000 zł. Skupiając się już na testowanej hybrydzie, to bazowa odmiana Pure jest propozycją dla osób, które chcą jeździć tanio i kupić auto możliwie tanio, bo chociaż nie zawiera żadnych rażących braków, to jednak jeśli ktoś nie patrzy wyłącznie na cenę, to rozsądniejsze jest moim zdaniem środkowe i prezentowane na tym filmie Agile, gdzie dochodzi chociażby 8-calowy ekran środkowy, dostęp bezkluczykowy czy kamera cofania i ogólnie poziom wyposażenia jest już niezły. Za 4900 zł dokupić można pakiet Comfort, który zawiera kilka dodatków, które z kolei wymienię w dalszej części filmu, a teraz wspomnę, że przy swojej cenie jest on wręcz obowiązkowy do tego modelu. Na szczycie cennika znajduje się wersja Select, gdzie dostaje się wszystko co najlepsze w standardzie, zatem jeśli ktoś po prostu chce mieć ten model i nie liczy się z pieniędzmi, to jest to propozycja dla takiej osoby wprost stworzona. Wracając jednak do najrozsądniejszej według mnie odmiany Agile, dopowiem jeszcze, ile by ona kosztowała, gdyby ktoś chciał wziąć ją w leasingu operacyjnym i posłużę się tą ofertą przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlis Polska. Od teraz operować będę na kwotach netto i zakładając 20% wpłaty własnej, co daje 15 268 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy ustalony na 30% i kwotowo 22 903 zł, miesięczna rata wynosi 1209 zł. Link do oferty, gdzie można poprzesuwać suwaki pod swoje preferencje, wrzuciłem w opisie filmu, podobnie jak do oferty na wynajem długoterminowy tego modelu, a gdyby ktoś był zainteresowany innymi autami niż Mazda 2, to na carlispolska.pl znajdzie ich całkiem sporo. Na układ hybrydowy Mazdy 2 składa się wolnossąca benzyna 1.5 generująca 92 konie, a także wspierający ją elektryk, co daje łączną moc układu wynoszącą 116 koni mechanicznych, który obsługiwany jest przez bezstopniową skrzynię CVT. Mazda 2 jest zwykłą hybrydą HEV, co oznacza, że potrafi ona przejechać kawałek tylko w trybie elektrycznym, czerpiąc energię ze znajdujących się na pokładzie dodatkowych akumulatorów, ale nie może być ładowana z gniazdka, a energia odzyskiwana jest z hamowania lub generowana przez spalinowca. Samochód tak przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę.
Dzięki jednostce elektrycznej auto sprawia wrażenie żwawszego podczas jazdy niż sugerowałyby wyłącznie dane katalogowe, bo chociażby w mieście czuje się trochę wstępną reakcję elektryka, do którego dołącza później spalinowiec, ale nawet jadąc wyższymi prędkościami, chociaż ten proces jest wtedy mniej odczuwalny i Mazda bardziej opiera się na silniku benzynowym, to bez problemów mogłem uzyskać wystarczającą dynamikę do bezpiecznej jazdy w każdych warunkach i byłem nią, przyznam, pozytywnie zaskoczony, biorąc pod uwagę papierową moc 116 koni. Dzięki obecności skrzyni CVT można liczyć też na dużą płynność podczas jazdy, bo elektryk sam w sobie niweluje jakieś szarpnięcia, np. podczas ruszania, ale bezstopniowa przekładnia też ma swój udział w sprawianiu, że generalnie w tym obszarze samochód wypada bez zarzutu. Ponieważ producent nie pokusił się o jakąkolwiek symulację fizycznych biegów, to obecność bezstopniowca okupiona jest monotonnym dźwiękiem podczas przyspieszania, ale przyznam, że na wysokich obrotach czterocylindrowy silnik nie brzmiał wcale źle i mi nie przeszkadzał, chociaż nie jestem fanem takiego efektu akustycznego w skrzyniach tego typu. Kiepsko brzmiał za to podczas wolnej jazdy, kiedy samochód przełączał się z trybu elektrycznego na spalinowy, bo wtedy benzyna przerywająca ciszę kuła w uszy. W dźwigni zmiany biegów podoba mi się to, że pomimo tego, że wszystkie tryby są w jednej linii, to tryb B jest wyraźnie oddzielony dodatkowym otworem od D, przez co ani razu przez przypadek nie przełączyłem trybu takiego, jakiego nie chciałem. Jest to godne pochwały, ponieważ nieraz inni producenci właśnie takie liniowe rozwiązanie stosując o tym zapominają. Pod kątem wibracji zmiana trybu pracy odbywała się niezauważalnie i aby móc cały proces bardziej świadomie kontrolować, producent przygotował praktyczny wskaźnik na lewym zegarze, gdzie napis Eco jest punktem, do którego można wciskać gaz bez obawy o odpalenie się silnika spalinowego. To znaczy czasami na przykład po dłuższej jeździe tylko na prądzie, gdy akumulatory zaczynają się wyczerpywać, oczywiście i tak się on odpali, ale w normalnych warunkach można skutecznie optymalizować technikę jazdy. W sytuacjach, kiedy tryb elektryczny jest szczególnie potrzebny, można wymusić go wciskając odpowiedni przycisk i wtedy oprogramowanie mniej chętnie odpala spalinowca, ale tryb EV działa wyłącznie do 50 km/h i też dezaktywuje się po mocniejszym wciśnięciu gazu, więc wypada go traktować bardziej jako ciekawostkę i zdać się po prostu na komputer, który przynajmniej w warunkach letnich dosyć często odpalał i gasił benzynę i tryb elektryczny stosował głównie podczas toczenia się w korkach albo trochę lżejszego przyspieszania przy miejskich prędkościach i nie starał się na przykład załatwiać przyspieszenia od 0 do 50 km/h tylko na prądzie. Przy wyższych prędkościach pozamiejskich samochód w trybie elektrycznym poruszał się głównie podczas utrzymywania lub wytracania prędkości. Nie przeszkadzało to jednak hybrydowej Mazdzie 2 w uzyskiwaniu rewelacyjnych wyników spalania, bo na zwykłych drogach pozamiejskich jadąc z prędkościami 50-90 km/h komputer pokładowy pokazywał mi rezultaty w okolicach 3,5 litra na setkę, a jadąc trochę płynniej zszedłem nawet do 3,2 na dystansie kilkudziesięciu kilometrów. Na drogach ekspresowych wyniki rosły do 4,5 litra, a na autostradach do 6 litrów. Z kolei w Warszawie, obojętnie czy jeździłem za dnia czy wieczorem, uzyskiwałem spalanie wynoszące 3 litry albo lekko ponad i wszystkie te dane uzyskiwałem bez żadnego starania się, po prostu jechałem jak zwykłym samochodem i według komputera moja technika jazdy zasługiwała na ocenę od 6 do 8 na 10. Aby w kabinie znalazły się bardziej bajeranckie elektroniczne zegary zamiast zwykłych wskazówkowych, zamówić trzeba do wersji Agile Pakiet Comfort. Poza informacjami związanymi z działaniem układu hybrydowego mamy tutaj standardowy zestaw danych zawierający parametry podróży albo informacje z systemu audio. Są też ustawienia, można sobie zmieniać głównie rzeczy związane z systemami bezpieczeństwa, aktywować je bądź dezaktywować. Są też dodatkowe ustawienia, ale są one dosyć skromne. Ogólnie ten wyświetlacz nie jest jakiś ogromny, ale informacje na nim są rozsądnie rozmieszczone, przez co z czytelnością nie ma problemu. Trudności nie sprawia też obsługa, ponieważ mamy sporo przycisków, do tego oddelegowanych jest wstecz, OK, strzałki kierunkowe. Nie pasuje mi tylko to, że nie ma zwykłego krzyżaka, a góra-dół jest przy pomocy takiego wychylania. Przyciski lewo-prawo są zwykłe, czasami jest to trochę mylące. Z lewej strony mamy też zmianę głośności oraz odbieranie połączeń. Z prawej strony steruje się tempomatem, a także zmienia piosenki symetrycznie do modyfikacji głośności, więc jest to dla mnie OK. I ogólnie nauczenie się obsługi samochodu z kierownicy przyszło mi łatwo. System inforozrywki z 8-calowym wyświetlaczem oferuje personalizowalny ekran domowy, ale nie ma za bardzo czego na nim wyświetlać, ponieważ nie jest wyposażony ten system w nawigację. W żadnej wersji nie jest ona fabrycznie oferowana. Żeby wyświetlić sobie mapę, trzeba podłączyć smartfona poprzez Android Auto albo Apple CarPlay. Zarzut, jak mam do tego systemu, to jego interfejs. To, że wygląda on archaicznie. Wyświetlacz ma też kiepską jakość, niską rozdzielczość, sprane kolory, więc pod tym kątem nie wypada on zbyt dobrze, ale jeśli chodzi o samo zaprojektowanie tego interfejsu, no to nie mogę się przyczepić, ponieważ gdziekolwiek się nie wejdzie,
to wszystkie elementy jego są odpowiednio duże. Mamy też logicznie zaprojektowane menu, więc ogólnie jest ok jako taki, powiedzmy, punkt dostępowy do Android Auto, albo jeśli ktoś nie potrzebuje właśnie nawigacji, to żeby sobie ustawić telefon albo jakąś muzykę w radiu, no to niczego więcej nie trzeba. Nie zmienia to jednak faktu, że całościowo wolę rozwiązanie, które dostarcza Mazda w swoich innych modelach, ponieważ wypada bardziej nowocześnie, no i też fizyczne pokrętło na tunelu środkowym, pomimo tego, że tutaj dotyk działa ok, jest jednak mniej rozpraszające uwagę podczas jazdy. Za to żadnych zastrzeżeń nie mam do w pełni fizycznego panelu klimatyzacji, który jest bardzo wygodny. Aby mieć dwustrefową klimę, trzeba zamówić pakiet Comfort. Frontowa szyba w Mazdzie 2 jest mocno pochylona, co skutkuje też dłuższym podszybiem. Maska jest praktycznie w ogóle niewidoczna z perspektywy kierowcy i wyraźnie opada, ale biorąc pod uwagę rozmiary całego samochodu, to nie jest i tak problematyczne wjeżdżanie gdzieś przodem, no ale trzeba brać poprawkę, że kształty nadwozia, jak na właśnie gabaryty jego, specjalnie tego też nie ułatwiają. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej mamy umiarkowanie masywny słupek, tylna szyba jest nisko poprowadzona, trochę opada, za nią znajduje się jeszcze też trochę nadwozia, no ale biorąc pod uwagę, jak długie jest to nadwozie, to wjeżdżanie gdzieś tyłem też jest łatwe. Kamera cofania oferuje kiepską, nie dzisiejszą szczegółowość obrazu, wyróżnia się za to jego płynnością. W kamerze może nie być to aż tak odczuwalne, ale gołym okiem ten obraz jest tak płynny i przez to tak przyjemny w odbiorze, że jestem gotów przymknąć oko na to, że nie ma w nim zbyt wielu detali. Też na plus wypada tutaj rozsądna, nie przekłamująca tego, co jest po bokach, kontrola perspektywy. Wspominane niewielkie rozmiary samochodu to 394 cm długości i 174 cm szerokości, zatem wiele miejsc parkingowych czy ciasnych uliczek stoi przed Mazdą 2 otworem, a też samochód nieźle wypada po prostu jako mieszczuch, chociaż też nie wybitnie, to znaczy mamy tutaj dobry promień skrętu i lekko pracującą kierownicę, ale zdarzają się auta, w których czuje się większą żwawość podczas jazdy z niskimi prędkościami. W dwójce układ kierowniczy zestrojony został trochę bardziej dostojnie, przy czym nie jest to zarzut, bo testówka wciąż w Warszawie nie sprawiała mi problemów i dodając do tego wyjątkowo niskie spalanie, jest to auto, które w mieście radzi sobie naprawdę dobrze. W trasie też daje radę, bo układ kierowniczy ma wtedy wygładzone reakcje i zapewnia bardzo neutralny i nie dostarczający co prawda żadnych emocji styl prowadzenia, ale za to taki, przy którym na luzie dotrze się do celu. Zawieszenie też do takiego rodzaju podróży zostało stworzone, chociaż nie jest ono też jakieś bardzo miękkie i trochę sztywniej reaguje na nierównościach, dzięki czemu również nadwozie nie wychyla się w zakrętach w stopniu, który mógłby powodować jakiś niepokój. W wersji Agile z pakietem Comfort samochód oferuje sportowe fotele i faktycznie są one nieźle wyprofilowane, ale poza tym sportowości w nich nie czułem, bo były dosyć miękkie. Na drogach szybkiego ruchu auto zachowywało się pewnie i dzięki dynamice silnika spokojnie mogłem w takich warunkach podróżować, a pod kątem hałasu przy 120 km/h dosyć słyszalne były odgłosy zarówno od podwozia, jak i od szyb, ale wciąż było ok. Przy 140 km/h rosły one znacząco, do poziomu, który już na dłuższą metę mógłby dokuczać, przy czym w modelu miejskim jest to dla mnie wciąż akceptowalne. W kabinie testowanej Mazdy nie zastosowano żadnych dekoracyjnych źródeł światła, instrumenty pokładowe podświetlone zostały w większości na niebiesko, z domieszką bieli i taka kombinacja jest moim zdaniem przyjemna dla oka. Ta niebieska barwa nie jest zbyt ciemna, taka zbyt intensywna, dzięki czemu jej czytelność wypada ok. Z kolei jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to na drzwiach sterownik wyłącznie szyby kierowcy doczekał się swojej lampki, pozostało nie, w innych miejscach braków nie ma. Pakiet Comfort dodaje do wersji Agile w kwestii oświetlenia LEDowe światło główne, wykonane w tej samej technologii światło przeciwmgłowe oraz kierunkowskazy z tyłu. Przednie lampy wyróżniają się najbardziej paskami do jazdy dziennej zintegrowanymi z kierunkowskazami. W kierunkach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Z tyłu dzięki wspominanemu pakietowi Comfort również mamy LEDową spójność, taką niepełną, ponieważ żarówki podświetlają tablicę rejestracyjną, no ale poza tym wszędzie są LEDy, światła pozycyjne w każdej odmianie są w tej technologii w standardzie. Ogólnie testowany model po zmroku wygląda moim zdaniem ok, to znaczy nie ma w nim żadnej ekstrawagancji, ale przy zastosowaniu diod jest odpowiednio nowoczesny i taki powiedzmy schludnie przyjemny. LEDy w testowanym modelu, choć opcjonalne, to nie oferują żadnej technologii adaptacyjnej i mamy w ich przypadku do czynienia ze zwykłymi statycznymi światłami umieszczonymi w odbłyśnikach, co skutkuje przeciętną precyzją odcinania stref jasnych od ciemnych oraz przyzwoitą mocą świecenia. Dla porównania w spalinowej Mazdzie 2 można mieć nawet matrycowe światło LED wycinające inne samochody, więc to co dostajemy tutaj wypada biednie.
Bryła pilota obsługującego system dostępu bezkluczykowego mogłaby być może trochę niższa, ale jest ona też całkiem cienka oraz bardzo lekka, więc i tak nie przeszkadza w kieszeni. Jeśli chodzi o wykonanie, to mamy dosyć neutralne materiały. Plastik na froncie trochę bardziej łapie zarysowania i sprawia gorsze wrażenie niż ten znajdujący się z tyłu i po bokach. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywo, dobrze wyglądające. W najwyższych partiach drzwi jest materiał takiej samej fakturze, tylko twardy, ale nie błyszczy się on w słońcu, jest matowy, więc wypada ok. Pod nim mamy wstawkę materiałową. Cała ta sekcja bardzo mocno, aż zdziwiłem się, jak mocno się ugina, jak się tak naciśnie, ale nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków ani podczas takiego kontaktu, ani podczas jazdy. Podłokietniki są też wykończone tym materiałem, ale pod nim jest po prostu twardy plastik i mało przyjemnie trzyma się na nich łokcie. W niższych partiach kokpitu mamy twarde materiały, które też nie wyglądają przesadnie plastikowo jakoś błyszcząco. Jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o ich ocenę. Na tunelu środkowym konsoli centralnej nie ma fortepianowej czerni, więc łatwo utrzymać ją w dobrej kondycji. Mamy też troszeczkę urozmaicenia kolorystycznego, jakieś detale wypadają ok pod kątem wykonania, a ogólnie kabina Mazdy 2 pod kątem jakościowym nie oferuje żadnych fajerwerków, ale jak na auto tego typu trzyma solidny, dobry poziom, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale jednak obecny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, przy konkretnym wyprostowaniu się, lekko stykam się włosami spod sufitką, ale bardziej naturalnie trzymając ciało, już tego kontaktu nie ma, więc mógłbym sobie tutaj spokojnie podróżować w drugim rzędzie. Tunel środkowy jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma co w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanej Mazdy ma 286 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. W temacie praktycznych dodatków nad podłogą bagażnika mamy jedynie z prawej strony haczyk na jakąś torbę. Pod podłogą mamy dodatkowe schowki, ale aby się do nich dostać, trzeba unieść najpierw opcjonalną, taką zimową, gumowaną matę, która znalazła się w egzemplarzu testowym, i po uniesieniu tej właściwej podłogi mamy wspominane schowki, w których m.in. znajduje się zestaw naprawczy. Składając oparcia tylnej kanapy, nie ma co liczyć na płaską podłogę, chyba że zamówi się dodatkową półkę. Nie znalazła się ona w egzemplarzu testowym, ale są w kufrze prowadnice. Wtedy uskok można wyeliminować. Podsumowując, hybrydowa Mazda 2, chociaż wygląda ciekawie, to ogólnie jest mocno neutralnym samochodem, jeśli chodzi o jakiś charakter czy wzbudzanie emocji. Jej największym wyróżnikiem jest układ napędowy, bo w tym obszarze naprawdę można liczyć na ekstremalnie niskie wyniki spalania. Osobiście wolałbym, aby hybrydę z testówki wrzucić do jakiejś zwykłej Mazdy, ponieważ uważam, że robi ona ciekawsze i przyjemniejsze w jeździe auta niż Toyota, która odpowiada pierwotnie za testowany model, ale jeśli komuś zależy na minimalizacji spalania, to z hybrydowej dwójki będzie zadowolony, a jak ktoś chce mieć małą Mazdę z krwi i kości, to może wybrać spalinową dwójkę i to mi się w ofercie tej japońskiej marki podoba. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowej Mazdzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o ofercie carleyspolska.pl, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!